Dobry wieczór Państwu. Mistrzowie Polski w futsalu, mistrzowie FOGO Futsal Ekstraklasy stoją przed zadaniem odpowiedzi kosowskiej Prysztinie, która dziś pokonała norweską Ultreirę 5-1 i dobitnie pokazała, że stanowi jedną z dwóch silnych drużyn, jeżeli chodzi o grupę D w preeliminacjach Ligi Mistrzów Futsalu. W bardzo podobnym rozmiarze KSC Lubawa wczoraj pokonał Norwegów, bo 6-0, no i dzisiaj KSC Lubawa musi wyrównać stan punktowy właśnie do FC Pristina, rywalizując z islandzkim Isbjörnin. Kłania się Państwu Krystian Mekka, będę dla Państwa komentować drugi mecz Mistrzów Polski. Jeszcze ostatni okrzyk przed starciem, który, tak jak powiedziałem wcześniej, niech on pozwoli zbudować siłę mentalną Konstraktu Lubawa, bo cel jest jeden i nadrzędny, zwyciężyć i to najlepiej jak najwyżej, żeby właśnie a Łukasz Żebrowski, no to selekcjoner reprezentacji do lat 19, reprezentacji Polski do lat 19, ale wcześniej też trener FC Rejter Toruń, z którymi sięgał w ostatnich latach po srebro i brąz Mistrzostw Polski i Niedźwiedzi Polarnych. Tymczasem podanie w kierunku prawej strony i gol! 1-0. Adriano wszedł na parkiet i strzelił gola na dzień dobry z tym meczem. Konstrakt prowadzi 1-0 z Isbjörnin. Oraz Reta. A teraz 2-0. Nie dali rady w tej chwili Islandczycy zatrzymać Claudinho, bo wcześniej w podobny sposób rozegraliśmy stały fragment gry, kiedy uderzał Adriano. On się minimalnie pomylił, a Claudinho ma swojego pierwszego gola, jeżeli chodzi o europejskie puchary w barwach Konstraktu Lubawa. Przechwyciliśmy od razu piłkę. No i Lopez tak do jutra nie będzie stał z futsalówką. Może nawet i w pewnym momencie zdecyduje się uderzyć na bramkę, jakby była na to sytuacja. Pedrinho, dobitka, 3-0, Claudinho. Zabawa trwa dalej. Tym razem w tym sezonie, jeżeli chodzi o preeliminację Ligi Mistrzów, widziałem, ale może o tym za moment albo przy jakiejś większej przerwie, bo teraz 4-0, Tomasz Kryjezel do 3 razy sztuka. Wcześniej uderzał dwukrotnie, ale teraz ustawił się podczas stałego fragmentu gry bardzo blisko bramki Argoty. Nie namawiam, bo to jest też czasami taki wynik nonszalancji. Ale jeżeli by spróbował Pedrinho jeszcze raz, to byśmy się na pewno nie obrazili. Argotę wyszedł z bramki, piłka leci do bramki, Wiktor Lopez trafia na 5-0. Ma swojego gola golkiper Konstraktu Lubawa. Argotę uczestniczył w tej akcji ofensywnej, ale skończyło się stratą, niedokładnym zagraniem, no i szybko Wiktor Lopez zauważył, że wraca, że jest plecami do bramki Argotę. Nie ma w tym oczywiście nic złego, ale był na tyle daleko od bramki, że zdążyła futsalówka obok niego przelecieć. Raszkowski, może jeszcze jakiś akcent na koniec pierwszej połowy. Pedrinho, ostatnie sekundy, ale jakby trochę wstrzymywał, już nie chcąc karcić rywala w tej pierwszej połowie. KSC Lubawa, Isbjörnin do przerwy 5-0. Adriano w 5 minucie, później 10 minuta należała w pełni do Claudinho, który dwukrotnie trafiał. Tomasz Kryjezel w 12 minucie, no i w ostatniej minucie pierwszej połowy Wiktor Lopez. I ten wynik mówi dużo. Nie ma co podsumowywać, szanowni państwo, Ligi Mistrzów UEFA w futsalu. KSC Lubawa, mistrzowie Polski, znani w Polsce jako Konstrakt Lubawa, prowadzą 5-0 z mistrzem Islandii Isbjörnin. Przepychanie swojego rywala, Mateusz Mrowiec. Ale Mrowiec wraca do gry i wysuwa piłkę do Sebastiana Grubalskiego. Wraca po roku Sebastian do
KSC Lubawa i trafia na 6-0. I jeszcze raz Sebastian Grubalski chciał gdzieś pod malutkim napływem z całą pewnością adrenaliny wynagrodzić kibicom to, jak ciepło go przywitali, a trafia Martin Dosza na 7-0. Bawią się lubawianie w tym meczu. Martin Dosza 7-0 prowadzi Kontrakt Lubawa z Isbjörnin. Nowy zawodnik. No ale widzimy, że złapać piłkę Tomasz Kriezel potrafi. Zresztą to nie pierwszyzna, kiedy jest właśnie w tej roli. Kriezel znowu kapitalnie przechwytuje piłkę. Okazja. Pedrinho ma swoją bramkę na 16 sekund przed końcem tego meczu. Kontrakt 8, Isbjörnin 0. Zdobyć konstruktorzy. Kriezel, poprzeczka po jego uderzenie. Jeszcze będzie jedna sytuacja, ale nic z tego. 8-0. KSC Lubawa pokonuje mistrzów Islandii Isbjörnin. Na początku strzelał Adriano, następnie 2 bramki Claudinho. Tomasz Kriezel, którego oglądaliśmy przed momentem w tej ostatniej akcji, zdobył gola na 4-0, następnie Wiktor Lopez na zakończenie pierwszej połowy z własnego pola bramkowego, golkiper KSC, po czym w drugiej połowie Sebastian Grubalski, Martin Dosza oraz Pedrinho na 16.